Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, witam naszych widzów. Na samym początku ja bardzo serdecznie przeproszę wszystkich, bo się okazało, że tydzień temu i 2 tygodnie temu dźwięk szwankował. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem co było przyczyną. Ja zaktualizowałem OBS-a, zobaczymy jak będzie tym razem. Myślę, że dobrze się powinno raczej nagrać. Natomiast jeżeli się nie nagra, to już nie z naszej przyczyny, to złośliwość rzeczy martwych. Niestety. Niestety tak to jest. Troszkę, tak jak zobaczyliście, bardzo atrakcyjna miniaturka jest do dzisiejszej naszej rozmowy. Sławek jeszcze nie widział, ale jak nagramy, to na pewno zobaczy, bo postarałem się, żeby jakaś ta miniaturka elegancka była. Natomiast, żeby podnieść troszeczkę ciśnienie na samym początku naszej rozmowy, to chciałbym, moi drodzy, przeczytać Wam jeden taki przepis, bo nie wiem, czy ogólnie macie o nim świadomość, czy nie macie o nim świadomość, a przecież w Polsce żyjemy i wypadałoby coś na ten temat, moi drodzy, wiedzieć. Otóż, nie wiem, Sławku, jak lubisz wędkować, czy nie lubisz wędkować, albo czy w Polsce chodziłeś na ryby, czy nie? Bardzo. Nie bardzo. Nie. Ja na przykład bardzo bardzo. lubię wędkować i sobie na przykład zajrzałem do ustawy i czytam coś takiego, moi drodzy. Zgodnie z artykułem 7 ustawy 4 z 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, czyli chodzi o wędkarstwo, o rybactwie śródlądowym, dalej nazywane jak URS, czyli ustawa o rybactwie śródlądowym, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc, moi drodzy, Ukraińcy nie muszą mieć karty wędkarskiej, a co za tym idzie, nie muszą znać wymiarów ochronnych ryb, mogą nam trzepać jak tylko i jest to zgodne z ustawą, więc także się bardzo fajnie postarali. To nie wiem, czy wiedzieliście, ale taka ustawa, moi drodzy, właśnie jest. A mówię to dlatego, bo ostatnio były te dyskusje odnośnie tego Ukraińca, który nie dość, że w sposób nieprzepisowy, bo na Gocławiu w Warszawie jeździł sobie rowerkiem, a nie wolno tam jeździć rowerkiem, tym rowerkiem wodnym złowił suma starszego niż cała Ukraina, prawda? Wyciągnął go, nie mógł go zapakować, wrzucił do bagażnika. No i biedny Sumik się po prostu udusił. No oczywiście tego gościa deportowali, wysłali na front. No ale prawda jest taka, że facet kompletnie nie musiał mieć karty wędkarskiej. Nie musiał nic wiedzieć, bo PiS o to zadbał. Nic nie zostało zmienione, moi drodzy. Więc te ustawy, które są, te ustęp 4, zachęcam, żeby sobie wziąć. A dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że cały czas myśmy w tamtym tygodniu się spotykali ze Sławkiem, myśmy rozmawiali na temat tego bandziora, który przyjechał do Polski, ponieważ tu nie przyjechał żaden historyk, to przyjechał po prostu szef spec służb, Szuja, który takie bzdury nagadał, że nagle kapituła orderu, która powinna trwać godzinę, maks 2, okazało się, że nie dość, że trwała cały dzień, to jeszcze nic nie zostało odtajnione, a my dzisiaj czytamy, że prezydent jednak mówi, że może Załęski się wycofa. No ludzie, chyba coś tu jest nie halo. To jeszcze my prosimy ponownie, żeby wziąć coś wycofać. Przecież doskonale wszyscy zdajecie sobie sprawę, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem Sławku jak tobie, ale mi się wydaje, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o tą nazwę tej jednostki UPA, tak? Tylko po prostu ta nazwa tej jednostki UPA się troszkę przelała. Ja za chwileczkę dam Ci dojść do słowa, chcę tylko powiedzieć pewne fakty historyczne, bo jak mnie wiecie, ktoś wkurzy, to ja wtedy zaczynam szukać, no nie? Zaczynam grzebać i szukać źródeł. I dlatego chciałem Wam powiedzieć, żebyście też mieli świadomość, że moi drodzy, po pierwsze, w ogóle to nie jest żaden przypadek, że w słowie ukraińskim UPA albo słowo ukraińskie UPA znajduje się w polskim słowie dupa, nie? W mojej ocenie. Natomiast, moi drodzy, chciałem powiedzieć tylko, że ja przynajmniej znalazłem 4 jednostki, banderowskie jednostki wojskowe obecnie,
Ukrainy, które mają imiona dowódców OUN-UPA, na przykład 131 Oddzielny Batalion Rozpoznawczy imienia pułkownika Jewrieja Konowalca, on był przewodniczącym OUN-UPA. Ta nazwa została nadana 1 października 2023 roku. 190 Centrum Szkolenia Sił Bezzałogowych imienia generała Wasyla Kuka, to był ostatni głównodowodzący wojskami UPA. Nazwa została nadana dekretem przez prezydenta w styczniu 26 roku, czyli całkiem świeża sprawa. 31 Brygada Zmechanizowana imienia generała Leonida Stupnickiego, to był generał UPA, nazwa została nadana w lipcu 25 roku. I 7 Brygada Artylerii Oddzielnej NGU imienia podpułkownika Wasyla Andriusiaka, to był dowódca UPA, który działał pod pseudonimem Chrechit, i ta nazwa została również nadana w lutym 2026 roku, czyli sprawa niemal świeża. Więc tu nie chodzi o tą jedną marną jednostkę, której nazwano, tylko chodzi o cały proces banderyzacji, a ta jedna jednostka po prostu niby ta czara się przelała. No a jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Tak chciałem się zapytać. Jak przypuszczasz, dlaczego ta decyzja o odebraniu orderu nie została ogłoszona? Ja uważam, ale to jest moja opinia. Ja uważam, że nie została ogłoszona ze względu na to, że teraz Ukraina rośnie w siłę. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu, wszyscy mówili, zresztą wiesz, no, teraz też można spekulować na ten temat. Ukraina tej wojny nie może wygrać, tylko że Ukraina jest w takiej komfortowej sytuacji, że dla niej wygrana jest już ze względu na to, że oni przetrwali, przeżyli przez tyle lat i mają się dobrze i mało tego, to nawet teraz z tego, co zachodnie media podają, to Ukraina nawet ma przewagę. Na pewno w powietrzu, jeśli chodzi o walkę dronów, także to na 100%. Nie? Widzimy, że coraz to nowe te rafinerie lub zakłady jakieś przemysłowe płoną, są bombardowane przez Ukrainę. I dlatego po prostu uważam, że Ukraina rośnie w siłę. Ja jeszcze również uważam, ale to mówię, to ponownie powtórzę, to jest moja opinia. Pamiętam, jak ludzie tacy jak Korczorowski i ten facet, który tam prowadzi ten kanał dla pieniędzy, oni mówili, że tak naprawdę w Odessie, też rozmawialiśmy, Arturze, na ten temat, w Odessie tak naprawdę jest więcej Żydów niż na przykład samych tych Ukraińców. I ja uważam, że to ma ogromny wpływ. I z tego też względu Polska będzie demonizowana, Polska będzie ściągana do parteru przez cały czas, za każdym razem. I ja uważam, że tak naprawdę to, co Wojciech Sumiński z doktor Ewą Kurek robią, no to jest wspaniała robota, tak samo jak i Braun. Uważam, że oni robią wspaniałą robotę, dlatego że nagłaśniają pewne rzeczy. Ja uważam, że to jest Polska, my wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której po prostu ktoś znalazł sobie chłopca do bicia. Tym chłopcem do bicia jest Polska i niestety teraz Polska będzie musiała robić to, co im się powie. I takie jest moje zdanie. A odnośnie tego, dlaczego Nawrocki nie mógł tego zrobić, to jest tak samo, jak pamiętasz, prywatnie rozmawialiśmy. Nawrocki dużo się odgrażał tam na ten temat, jak był jeszcze prezesem IPN-u, że odtajni pewne rzeczy, że uwypukli je oczywiście, nagłośni, no i później to też Wojciech Sumiński mówił, że wiesz, no starałem się, ale niestety nie udało się. Oni mnie powstrzymali, możemy się domyślać, kto. Gmina żydowska, pomimo tego, że jest mała w Polsce, ja nie znam statystyk, ale to można sprawdzić, jest na pewno znacznie mniejsza niż tutaj w Anglii, no ma jednak wpływy i to ogromne wpływy i dlatego po prostu, wiesz, nie dochodzi do takiej sytuacji, a w Ukraina tak naprawdę paradoksalnie, jeżeli Ukraina wygra, to moim zdaniem stanie się problemem dla Polski, dlatego że upomni się o te ziemie wschodnie, a Polska raczej na pewno nie będzie w stanie zrobić cokolwiek na arenie międzynarodowej. Jedyne, do czego bylibyśmy zdolni i jesteśmy zdolni, no to zbrojnie po prostu przeciwstawić się,
ale ja uważam, że tam mogą być jeszcze inne aspekty. Tak jak rozmawialiśmy, pamiętasz, że dojdzie do rozbioru Ukrainy, być może dojdzie, i prawdopodobnie dojdzie, nie? Mhm. Tylko nie wiadomo, kto będzie zarządzał tą rozebraną Ukrainą i nie wiadomo, jakie ziemie historyczne zostaną włączone do tej Ukrainy rozebranej, albo inaczej, jeżeli Polsce przypadną jakieś tam tereny i jeżeli stanie się to na przykład jakiś okręg i jakimś okręgiem się stanie, no nie wiadomo, czy nie zostanie później prawnie przeniesione, na przykład scedowane na jakieś, nie wiem, księstewska. Wiesz co, popuszczam tutaj wodza wyobraźni troszeczkę, ale ja uważam, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe, żeby doszło do sytuacji, o jakich nam się nie śniło, dlatego że widzimy, że w naszych czasach wszystko jest możliwe. Dosłownie wszystko. Mhm. No taka jest moja opinia. No widzisz, no W ja każdym ci powiem razie. jeszcze troszkę inaczej. Pamiętajmy o tym, że mówienie, że Ukraina wygrała w sensie takim, jak nam się to wydaje, prawda? No to jest bzdura. To zależy, bo jak definiujemy wygraną. my nie? tą wygraną definiujemy, no to jest głupota, bo Ukraina straciła masę ziemi i na pewno Rosja tych ziem nie odda. Tylko pamiętajmy o innej sytuacji. W tej chwili Ukraina jest bardzo dobrze uzbrojona i nie jest w Tak. interesie Załęskiego, żeby robić wybory nowe, bo straci władzę. On się cholernie boi pokoju, bo straci władzę. W związku z tym, jak To też Ukraina oczywiście. weźmie, przegrała masę ziem, to ona będzie chciała sobie odszkodowanie za te ziemię. Odszkodowanie może być w postaci wywołania wojny z Białorusią. To nie jest żaden problem, bo pewne ziemie z Białorusi historycznie do Ukrainy należały niby, jak i również upomnienie się o całą Lubelszczyznę, Podlasie, w sensie tym o Białej Podlaskiej, czy Zakarpacia, czy Podkarpacia, przepraszam, nie Zakarpacia, Zakarpacie to jest na Węgrzech, a Podkarpacia naszego. Pamiętajmy też o jeszcze takie inne, więc do takich rzeczy dojść może. Ja się bardziej obawiam, to jest na zasadzie zamienił stryjek siekierkę na kijek, że my gadamy, że my musimy odepchnąć Rosję, a będziemy mieli banderowców za granicą, którzy są jeszcze gorsi niż ta Rosja. Bądźmy realistami. Jest to jeszcze dużo Jest większe zagrożenie prawdopodobne. i żebyśmy nie musieli Tak. lekarza Putina przypadkiem prosić, tak jak on nas wyzwolił ze Srowida i wyleczył wszystkich ze Srowida, żebyśmy go przypadkiem nie musieli bronić, prosić, żeby on nas z neobanderyzmu wyzwolił, które na nas będzie naciągał, nie? Wiesz co, Artur, takie ryzyko jest i ja muszę powiedzieć, przepraszam, że jeszcze 4 lata temu, wtedy kiedy ta inwazja rosyjska się zaczynała, no mi się wydawało to mało prawdopodobne. No, przez 4 lata bardzo wiele się zmieniło. I ja teraz muszę powiedzieć, że zagrożenie od strony Rosji jest no niewielkie. Ja powiedziałbym, że niewielkie, na pewno dla Polski. Jeśli chodzi o NATO, to jest całkiem coś innego, dlatego że Litwa, Łotwa, Estonia no nie mogą być już takie tego pewne, ale Rosja na pewno nie ma środków, żeby przeprowadzać kolejną inwazję, na pewno. Oni wykrwawiają się teraz w Ukrainie i to, o czym mówiliśmy ostatnio, ja nie będę się powtarzał tutaj, to jest mało prawdopodobne. Jeśli chodzi o zagrożenie od strony Ukrainy, ja uważam, że ono jest teraz bardzo wysokie. I to nie tylko jeśli chodzi mi najbardziej o akty sabotażu. To, o czym rozmawialiśmy w naszych odcinkach, na przykład niszczenie czy uszkadzanie infrastruktury krytycznej, wrażliwej jakiejś, czy to są to sieci energetyczne, gazowe, czy jakieś inne tam sieci kolejowe choćby, tak, do czegoś takiego jak najbardziej może dojść. Jeżeli Ukraińcy byli w stanie wysadzić w powietrze ten Nord Stream cały, tak, no to wiadomo, że są zdolni do wielu innych rzeczy. Zresztą oni mają niewiele do stracenia, dlatego że mają za sobą właśnie to lobby, i ja tutaj muszę powiedzieć, to lobby tego państwa, które też toczy na Bliskim Wschodzie, wiesz, wojnę. No ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony, naprawdę, dlatego że o ile, wiesz, wcześniej rozmawialiśmy i jeszcze mogliśmy sobie gdybać, o tyle teraz ten obraz krystalizuje się i to krystalizuje się w taki sposób, że ja naprawdę aż nie mogę uwierzyć, że Polska jest taka słaba i że nie jest w stanie odebrać tego, wiesz, tego medalu, Tego orła orderu. białego. Tak, tego orderu.
Ja nie mogę w to uwierzyć, przecieram oczy ze zdumienia i muszę powiedzieć, że skoro doszło do takiej sytuacji, to znaczy, że Polska jest słabsza niż mi się wydawało jeszcze miesiąc temu. To muszę powiedzieć naprawdę. Uczciwie i szczerze, dlatego że ja nie wyobrażam sobie, to Trump może z gęby cholewę robić, no, może pieprzyć głupoty takie, jakie mu się podoba, a później się wycofywać. Natomiast no, ja uważam, że Polska jest w takiej pozycji, że powinna konsekwentnie po prostu realizować zarówno obietnice, jak i groźby i bez żadnego gadania. Ja tutaj powiem Ci szczerze, że zrobiłem taki mały research odnośnie tego, czy istnieje nawet możliwość lub prawdopodobieństwo, bo możliwości chyba takiej nie ma, przynajmniej przez następne pół roku, na przykład wstrzymania dostaw jakichś tam humanitarnych czy militarnych dla Ukrainy. Ja powiem Ci szczerze, że nie. Na razie do czegoś takiego nie dojdzie. Jest mało prawdopodobne. Politycy będą krzyczeli, będą sobie piekli kiełbasę wyborczą na tym, a tak naprawdę Polska będzie dojona tak, jak jest dojona teraz. Także wiesz... Oczywiście, ja Ci nawet tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Mnie możemy po prostu rozwinąć ten przeraża. temat, wiesz, ale muszę powiedzieć, że to mnie już teraz troszeczkę przeraża. Ja Ci Naprawdę. powiem, mnie po prostu przeraża głupota ludzka, to Ci powiem uczciwie, dlatego że Polacy pewne rzeczy widzą, a po prostu nie reagują. I teraz powiem Ci bardzo prosty przykład. No, przecież wszyscy widzą, że politycy, na przykład PiS-u, w chwili obecnej biorą i mówią językiem Grzegorza Brauna. Oni mówią, nikt z nich nie przyjechał do Domostawy, żeby zobaczyć ten pomnik na otwarciu o ludobójstwie wołyńskim. Teraz nagle ci politycy zaczynają krzyczeć, że należy ściągać flagi ukraińskie. Przecież to oni kazali je wprowadzać. Oni je wprowadzali do Sejmu, do Senatu. To za ich kadencji to było. Bądźmy realistami. Przecież to prezydent Nawrocki, będąc kandydatem na prezydenta, otwarcie powiedział, że jemu nie przeszkadzają na polskich urzędach ukraińskie flagi. A jeżeli zobaczycie, chyba że będzie banderowska, to tak, ale ukraińska nie. I on to otwarcie mówił, będąc kandydatem na prezydenta. Co więcej wam powiem, jeżeli weźmiecie przemówienie Nawrockiego z roku 2023, czyli był wtedy szefem IPN-u, to on otwarcie powiedział w tym przemówieniu, że Ukraina może sobie nazywać ulicę jak chce, może nazywać sobie Banderą, może Szuchewiczem, jemu to nie przeszkadza, jemu jako szefowi IPN-u, wtedy, wówczas. No dobrze, ale Artur, czekaj chwileczkę, bo tutaj trzeba jeszcze coś uściślić. Dlaczego na przykład nie ma w Niemczech ulic na przykład Hitlera, nie? Czy Goebbelsa, czy jakichś innych, nie? Dlaczego? Dlatego, że na podstawie prawa międzynarodowego zostało uchwalone, że oni byli ludobójcami. Także jeżeli miałoby dojść do czegoś takiego samego, to Polska najpierw musiałaby wystąpić do tego Trybunału Międzynarodowego, No dobrze, żeby ale uznali Polska już uznała Wołyń za ludobójstwo. Ale to Polska, a mi chodzi o Trybunał o prawo międzynarodowe. Jeżeli prawo międzynarodowe uzna, że Wołyń był ludobójstwem, to jest dokładnie tak samo to, o co Ormianie mają pretensje do Turków. Tak. W 1908 roku doszło tam do przegigantycznej rzezi. Tam chyba 1,5 miliona Ormian zginęło. Oczywiście oni uważają to za ludobójstwo i niektóre państwa też to uznają, ale nie jest to wprowadzone. Ale zobacz, Sławku, zobacz, że w mojej ocenie właśnie tutaj wcale nie chodziło o głupie nazwanie bohaterów UPA jakiejś tam brygady czy czegoś ukraińskiej. Tu chodziło o coś innego. Świat się zainteresował. Właśnie. Świat się zainteresował. Aha. O co chodzi tym głupim Polakom? O co oni się czepiają? Bo Polacy zrobili dym. I chodziło o zrobienie dymu. Żeby świat zaczął się pytać, o co chodzi. Przecież Frankfurter Allgemeine Zeitung potem zjechał Ukraińców równo. Tak. Wiesz co, jeżeli o to chodzi, to na pewno, dlatego że nawet na BBC pojawił się taki ogromny, dość obszerny artykuł i tam było historycznie opisane też. Ja czytałem ten artykuł, także fajnie, dobrze, że jest wzmianka na ten temat i dobrze, że są ślady, nie? Z tym, że
Tak jak powiedziałem wcześniej, najpierw to będzie musiało być uznane jako ludobójstwo przez opinię publiczną, przez prawo międzynarodowe i wtedy będzie zakaz nadawania jednostkom czy nadawania ulicom po prostu nazw, które noszą po prostu znamiona jakiegoś tam ludobójstwa. Ja uważam, że Polska w pierwszej kolejności powinna się tym zająć. Być może, tak jak mówisz, to jest pierwszy krok, co już jest dużo, bo najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Z tym, że no, do dzisiaj ja rozmawiałem z Violetą, z moją żoną na ten temat. Ja jak oglądam te wszystkie filmy o II wojnie światowej, to nigdzie, ale to nigdzie nie ma wzmianki, że Polska była zaatakowana we wrześniu 1939 roku od wschodu przez Rosjan. Nigdzie nie ma takiej wzmianki. Tylko jest napisane coś takiego, że Polska padła w ciągu 3 tygodni od powstania, od wybuchu II wojny światowej. I to jest wszystko. No. I oczywiście oni z nas szydzą, oni z nas się śmieją ze względu na to, że my sobie nie poradziliśmy. Niemniej jednak no, musimy tutaj powiedzieć sobie jasno, że na 2 fronty i to takie małe państewko, i to bardzo świeże, nowo powstałe, no nie miało szans. Ani nawet z armią hitlerowską, nie mówiąc już o Armii Czerwonej. I tak samo ja uważam, że być może ten krok, to o czym ty powiedziałeś, że świat usłyszał o tym, no żeby rząd polski poszedł za ciosem i żeby No oczywiście, ja ci mogę podać, to jest jaki najważniejsze powinien zrobić moim drugi zdaniem. krok. Słuchaj, ja na miejscu, jeżeli teraz rozpoczął się dym, to ja na miejscu Nawrockiego bym poszedł za ciosem i dał drugi krok. I bym publicznie powiedział, że jeżeli nikomu nie przeszkadza, że nazwali jakąś tam brygadę imienia bohaterów UPA, tak, to ja jako prezydent Polski składam oficjalną prośbę, sugestię, jak to zwał, tak to zwał, aby się następną dywizję nazwali imienia bohaterów Babiego Jaru. Doskonale wiemy, że do Babiego Jaru SS razem z SS Galicjen ukraińską spędziło Żydów i ich wymordowało. Paręset, tam czy parędziesiąt tysięcy, czy ileś, wszystkich Żydów spod Kijowa. W Babim Jarze. Więc proszę bardzo, to przyjmijmy w tym przypadku następnym. Tak. I dopiero wtedy być może oni się wezmą i w jakimś tam stopniu to jest też, wiesz, ciekawe. Dla mnie też ciekawą rzeczą jest jeszcze inna sprawa, Sławek. Dla mnie ciekawą rzeczą jest, jak potężna jest 5. kolumna, ukraińska 5. kolumna w Polsce. Pod przewodnictwem, gdzie masz Kowala, gdzie masz ministra Szeptyckiego, gdzie masz Balczuna, która jest również ministrem, gdzie masz Babuśkę i gdzie masz tą Panczenko, który mówi, że będą palić, jeżeli coś się Ukraińcom stanie w Polsce. Bo kolumna, 5. kolumna jest bardzo duża, z tego po prostu bym powiedział wynika. Weźmy sobie taki prosty przykład. Zobacz, Ukraińcy mówią, Sławek... Artur, czekaj chwileczkę. Zaraz przejdziemy do przykładów, ale skomentujmy jeszcze to. Dlaczego w ogóle ta 5. kolumna mogła się zalęc tutaj i zalęgła się w Polsce? Dlaczego? Dlatego, że po prostu Polska jest niestety, nie oszukujmy się, jest słaba, ma polityków takich, jakich ma i po prostu ktoś do tego dopuścił, tak? I dlaczego w ogóle ktoś sprowadził sobie do domu na przykład jakiegoś wrzoda, jakiegoś, no nie wiem, no nie chcę tutaj bardziej obraźliwych słów, wiesz, używać, no ale dlaczego? Ja tylko dodam, że dzisiaj mamy 12. Wiesz, na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć i to jest najważniejsze tutaj, Artur, nie? No, dzisiaj mamy 12, tylko chciałbym przypomnieć, że dzisiaj wchodzi pakt dotyczący relokacji, który podpisał, na który się zgodził rząd Platformy, więc co więcej, do tego jeszcze tematu sobie później dojdziemy, nie ma problemu, ale dlaczego ja mówię o tej 5. kolumnie, Sławek? Ja mówię z jednej prostej przyczyny, bo na przykład Przydacz w rządzie żąda dymisji wiceministra Szeptyckiego po tych słowach o UPA, że ten Szeptycki stwierdził, że UPA było niczym innym jak tylko odpowiednikiem polskiej armii wyklętych, tak? No i on powiedział coś takiego, co ten człowiek jeszcze robi w polskim rządzie? Nie ma zgody na to, aby porównywać morderców dzieci i kobiet do polskich bohaterów podziemia z Armii Krajowej, do polskich bohaterów podziemia antysowieckiego po 1944 roku. Tak powiedział Marcin Przydacz. I po tych słowach, kiedy on powiedział i żądał dymisji, moi drodzy,
to nagle Ukraina się odezwała, że oni sobie nie życzą, żeby wywlekać, że Szeptycki ma korzenie ukraińskie. Czyli Ukraińcy nie chcą, żebyśmy my ingerowali w ich historię, ale oni bez najmniejszego problemu będą ingerować w naszą historię, tak? Artur, ponownie wracam, przepraszam, ponownie wracam do mojego pytania. Dlaczego taka sytuacja w ogóle ma miejsce? Dlaczego my sobie pozwalamy na coś takiego? Czy Ukraina jest taka silna, czy ma za sobą jakieś lobby tego państwa, które teraz sieje spustoszenie na Bliskim Wschodzie? Czy są tam jakieś inne sprawy polityczne? Mhm. Prawdopodobnie jest to kombinacja tego wszystkiego, co tutaj wspomniałem. Jednakże, Artur, trzeba tutaj sobie uczciwie odpowiedzieć. My, jako Polacy, stoczyliśmy wiele bitew. Bardzo mało z tych bitew doprowadziło do jakiegoś bardzo pozytywnego rezultatu na arenie politycznej, dlatego że my po prostu, jak to się mówi przysłowiowo, zasypaliśmy gruszki w popiele. Mhm. I wydaje się, że dokładnie to samo teraz się dzieje i no niestety to jest po prostu jakaś polska słabość, której my nie potrafimy przezwyciężyć. W jaki sposób można do tego dopuścić? W jaki sposób można w ogóle, dać sobie zamknąć usta? Ja tutaj mam, dużo pretensji właśnie do rządu polskiego, dlatego że że no, ja naprawdę nie rozumiem, pewnych rzeczy, dlaczego tak się dzieje. Skoro ktoś się odgraża, skoro ktoś mówi i później nie dochodzi do czegoś takiego i nie dochodzi do odebrania tego orderu tam Orła Białego Się i jeszcze kompromituje. zastanawiają się, to jest kompromitacja, to jest pełna kompromitacja, oczywiście. Pamiętasz, tydzień temu rozmawialiśmy, to było w piątek i w poniedziałek chyba miało być Tak, tam poniedziałek. to główne posiedzenie. Co z tego wyszło? Nic. Dokładnie nic nie wyszło. Dlatego to jest po prostu pełna kompromitacja. I znowu najważniejsze pytanie, dlaczego? Dlaczego? Bo tutaj należałoby przeprowadzić naprawdę analizę odnośnie tego, kto rządzi tak naprawdę Polską. Mhm. I to są sprawy tajne i to super tajne i jeżeli ktoś zacznie na ten temat mówić, no to może spotkać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Mhm. Ja nie mówię tutaj, że znam całą prawdę, jednakże ja, tak jak mówię, czytam te książki Wojciecha Sumlińskiego, one są bardzo pouczające, bardzo ciekawe, tam są fakty historyczne przedstawione i z historii współczesnej i z historii jeszcze sprzed setek lat. W każdym razie to jest tutaj najważniejsze. Czy my Polacy kiedykolwiek będziemy potrafili naprawdę dojść do wspólnego konsensusu jakiegoś, do wspólnego konsensusu jakiegoś? Ja nie wiem, dla mnie to jest naprawdę niepojęte. No, ja jeszcze Nie wiem, załamuję dorzucę ręce. kilka ciekawostek. Moi drodzy, ostatnio Dmytro Anatolowicz Jarosz, ukraiński działacz polityczny, współzałożyciel i lider ugrupowań nacjonalistycznych, bo on między innymi był przy zakładaniu wszechukraińskiej organizacji Tryzub imienia Stefana Bandery i Prawego Sektora. On był deputowanym Rady Najwyższej w 8. kadencji, no i zdaniem właśnie tego banderowca, nazisty, faszysty, Ukraińcy mieli prawo mordować bezbronną polską ludność na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, ponieważ Polacy, jak twierdził, byli okupantami tych ziem. No Ukraina, prawda jest taka, że nie jest żadną tarczą, bo my się przed Rosją, bo my się Rosji obawiać nie musimy. Natomiast prawdą jest to i widać to ewidentnie, że Ukraina dąży do III wojny światowej. Z Polską im nie wyszło, bo z Przewodowem, bo z innymi, to teraz próbują cyrków na innej zasadzie. Nawet przecież Duda się wygadał, że jego proszono, Załęski prosił, żeby on kłamał polski naród. Żeby on kłamał polski naród, że to jest rakieta w Przewodowie rosyjska, a nie ukraińska. I on bezczelnie kłamał. I potem Duda sam się do tego przyznaje, że takie... No ale ponownie, no i co ci to mówi? Jaka No Polska właśnie. silna jest? No nie jest. No ale zobacz, że teraz zaczynają tą komedię powtarzać z innymi, bo z państwami bałtyckimi, z Rumunią, między innymi, tak, najlepszy numer to wycięła Arturze, Bułgaria. ponownie tutaj powtórzę, że w takim razie wynika z tego, że Ukraina jest znacznie silniejsza niż nam się o tym mówi. Naprawdę, a przynajmniej lobby ukraińskie jest tak jak taka ośmiornica już
rozpostarła, wiesz, te swoje macki na różne państwa, no i niestety po prostu teraz te macki zaczyna, wiesz, zaciskać po to, żeby ciągnąć w swoim kierunku. I dla mnie to jest, wiesz, w dniu dzisiejszym, ja mówię, 12 czerwca 2026 rok, ja wyciągam takie wnioski, bo ja nie widzę nic innego tutaj. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, wiesz, ja trochę emocjonalnie teraz mówię, dlatego że mnie to bulwersuje i to bardzo, bardzo mocno mnie bulwersuje coś takiego. Ja tak jak mówię, jeżeli to miałby być pierwszy krok do tego, żeby świat usłyszał o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie, jakich Ukraińcy się dopuścili na Polakach, super. Tylko trzeba jeszcze to żelazo wykuć. I to jest tutaj najważniejsze. Zgadzam się z tym. Ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, bo macie Artur, słuchaj, bo pół godziny już ukraińskiego... mija. Artur, pół godziny już mija, nie wiem, przerywamy i zaczynamy na nowo, czy jak? Dobra, zróbmy tak. Próbujemy dalej. Sekunda. Dobra. No, musieliśmy tutaj trochę ściąć, bo nie chciałem, żeby, wiecie, żeby głos nasz zanikł, żeby były takie cyrki, więc ja sobie ten materiał skleję, nie ma sprawy. Ale Jasna ja chciałbym sprawa. jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z twoich emocji, Sławku. Ja tak troszeczkę jak u Hitchcocka biorę, podkręcam atmosferę, bo wszyscy dobrze kojarzycie sobie, moi drodzy, ambasadora, prawda, ukraińskiego w Polsce, który powinien być persona non grata. I on przede wszystkim mówił, że on nie czuje problemu z banderą i z innymi rzeczami i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że co robi, moi drodzy. Mam do was pytanie, będę wdzięczny za wasze komentarze. Im będzie ich więcej i trafnych, to zobaczymy, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Zobaczcie, spróbujcie sobie wyobrazić sytuację. W piątek przyjeżdża gościu od spec służb, tydzień temu. Nagle się okazuje w poniedziałek, że odebranie tego orderu Orła Białego nie jest wcale takie proste, jakby się zapowiadało, wręcz jest, bym powiedział, kompletną kompromitacją Polski, prawda? I nagle mówią, że no jednak prezydent zdecydował się jeszcze prosić, bo może jednak Załęski zmieni zdanie, tak? Chociaż to nikomu nie jest potrzebne tak do szczęścia, bo już wzrosło. A co w tym czasie robi, moi drodzy, ambasador Ukrainy w Polsce? Wydał oficjalne oświadczenie bodajże wczoraj czy przedwczoraj, nie wiem, już tam nie będę strzelał chyba, ale w tym czasie, parę dni temu, i między innymi twierdzi, że Ukraińcy, ci, którzy jeszcze nie zrobili, mają na potęgę robić to PESEL cukr, tak? Mają występować o PESEL cukr, bo ten PESEL w tej chwili według prawodawstwa będzie wchodził w pobyt, czyli potem w obywatelstwo. Czyli mają wszyscy Ukraińcy w Polsce na potęgę robić PESEL cukr, co więcej, mają występować o polskie obywatelstwa. No jak wam się to podoba? Będę wdzięczny ogólnie za komentarze. I takie teksty wywala ambasador Ukrainy, moi drodzy, w Polsce. Także sobie popatrzcie, co będzie się działo, a będzie się ciekawie działo. Myśmy sobie ze Sławkiem rozmawiali poza kulisami. Ja trafiłem na takie... Zaraz, Artur, zaraz przejdziemy do tego, o czym rozmawialiśmy. W jakim celu jest to robione, no to chyba to jest wiadomo, tak? Czym więcej, żeby zalać po prostu liczbą dane państwo i później po prostu zdobyć większość, nie? Prawda. Później, jeżeli jest większość, no to trzeba wyjść do Sejmu i wtedy można realizować interesy Ukrainy, a nie Polski, tak? Ale wiesz, oni Polska nie muszą będzie wchodzić. takim słupem, nie? I bez wchodzenia do Sejmu PiS z Platformą robią interesy Ukrainy. Wiesz co, no dla mnie to jest niepojęte, naprawdę. Wojciech Sumliński w swojej książce Kto zabił tam Andrzeja Lepera napisał, że Leper miał jedną słabość, mianowicie ponoć, i to ja mówię, są jego słowa, ponoć jeździł na Ukrainę, no i tam zadawał się z paniami do towarzystwa, tak? No i po prostu to zostało później wykorzystane przeciwko niemu, nie? Skończył tak, jak skończył. Dramat, trudno, no ale po prostu zdarzają się takie rzeczy. I proszę bardzo, teraz wyciągnijcie wnioski. Ja tutaj tylko kontynuuję to, co Artur powiedział. Wyciągnijcie wnioski odnośnie tego, czego my możemy się spodziewać jako Polska. No Proszę właśnie. bardzo, przechodź do... My tu sobie do kolejnego. moi drodzy, myśmy sobie tutaj rozmawiali za kulisami na temat kwestii takiego czegoś, że przypadkiem trafiło do mnie wypowiedzi człowieka z służb specjalnych. To nie jest tajemnicą żadną, że ja swego czasu robiłem szkolenia z zakresu kryminalistyki, z zakresu fałszerstw
dla ABW i dla SKW. Także też troszeczkę wiem, jak te służby funkcjonują, bo miałem z tymi służbami trochę do czynienia, więc robiłem dla nich szkolenia swego czasu z zakresu m.in. fałszerstw. I jeden z ludzi powiedział, że podobno cała Europa już wie, że w roku 2029 granica polsko-niemiecka ma zostać zamknięta. Ma zostać zamknięta, żeby Polacy nie mogli uciekać. A jeżeli nie będą mogli uciekać, to może zostać powtórzony drugi Wołyń, byśmy powiedzieli, bo wtedy nie będzie można tych Ukraińców wywalić do siebie. Chociaż dziwnym trafem teraz mówią, że niby mają oddawać tych, mają nie być objęci ochroną ci w wieku poborowym. Zresztą Bułgaria ostatnio powiedziała też bardzo ciekawie, że nie będzie dawać już sprzętu Ukrainie, bo ta ma jego już dosyć. W tej chwili oni potrzebują ludzi, więc im tych ludzi zwróci. I to powiedziała między innymi Bułgaria, co uważam, że było Bardzo słusznie. bardzo słuszne, bardzo dobre, moi drodzy. No, Arturze, czekaj, zatrzymajmy się tutaj, bo te informacje, o których ty mówisz, ja też zrobiłem swój research, no i ja nie znalazłem wiarygodnych informacji. Być może to są głoski, ale wiesz, wcześniej, przed samym COVID-em, też mówiło się o różnych pandemiach. Te wątki występowały w filmach i oczywiście każdy się z tego śmiał, oglądało się fajnie, dlatego że to był film sensacyjny jakiś, nie? No a później wiadomo, co się stało. Dlatego ja nie wykluczam czegoś takiego, z tym, że ja ci powiem, jaki byłby, czyli czekaj tylko, ale jaki byłby cel, bo to jest najważniejsze, czyli przejęcie ziem polskich, tak? dokonanie rozbioru. My mówimy cały czas o rozbiorze Ukrainy, a zapominamy, że może nastąpić rozbiór Polski tak samo. To też pamiętajmy, tylko w jakim to będzie układzie, to nie wiem. Ja chciałbym ci tylko powiedzieć taką jedną rzecz, Sławek, że historia bardzo lubi się powtarzać. I ja chciałbym ci powiedzieć, że jeżeli sobie poszukasz, poszperasz na temat przyczyn wybuchu I wojny światowej, jak i również bardzo polecam, żebyś poszukał sobie przyczyny wybuchu wojny w Rwandzie między konfliktem Hutu i Tutsi. Ja akurat bardzo dobrze to znam, dlatego że znałem palotynów, misjonarzy, którzy w Rwandzie pracują, część z nich też tam zginęła i tak dalej. Dlaczego ja o tym mówię? Wiesz, jakoś dziwnym trafem, powiem ci, jest sytuacja tego typu, że większość tego typu wojen, również przyczynę konfliktu Ukraina-Rosja, sobie poszukaj prawdziwą, to większość konfliktu jakoś dziwnym trafem w tym palce maczali Niemcy. I strategia niemiecka zawsze, czy to w przypadku Ukrainy, czy to w przypadku Rwandy, która kiedyś swego czasu też tam bodajże chyba była kolonią niemiecką, nie pamiętam dokładnie, Rwanda, no to zasada była jedna. Oni działali na tym, że należało skłócić społeczeństwo. Jak społeczeństwo było skłócone, to wtedy doprowadzano do wyrżnięcia się tego społeczeństwa. I to w tej chwili również jest bardzo robione w Polsce, bym powiedział. W chwili obecnej nie ma tak skłóconego narodu, powiem ci szczerze, chyba jakim jest Polska i warto zobaczyć na temat, jak maczali Niemcy palce w wojnie między Hutu a Tutsi, tak? W Rwandzie. Jakie wpływy były niemieckie, również jeśli chodzi o Ukrainę i pewne rzeczy. No i moi drodzy, możemy sobie bardzo fajnie powiedzieć. Zobacz, jakie sytuacje są, że od dłuższego czasu Niemcy przez granicę nam podrzucali notorycznie jakichś tam ciapatych, tak? Co więcej, naród jest skłócony i naród jest zaślepiony, bo ja ci chcę powiedzieć taką jedną rzecz, moje doświadczenie. Wszyscy tłumaczą albo mówią, że dobrze, że rządził PiS, a nie Platforma, bo jakby rządziła Platforma, to tutaj normalnie byśmy się nie podnieśli, tak? Moja teoria jest taka, że PiS i Platforma to jest jedna banda. To nie ma znaczenia do manipulowania ludźmi, do skłócenia ludzi. Dlaczego ci to mówię? Dlatego, że zobacz, że kadencje PiS-u były 2 kadencje, czyli masz 8 lat. Przypomnijmy sobie, że kiedy PiS dochodził do władzy, byliśmy narodem, bym powiedział, homogenicznym. Co to znaczy? To znaczy, że byli sami Polacy. PiS rządził 8 lat i nagle się pojawiło ponad 1 milion Ukraińców. Nagle pojawiły się dziesiątki, setki tysięcy ciapatych, tak? Tak. To przepraszam, kto ich tu zaprosił? Platforma ich tu zaprosiła? Przez te 8 lat rządów PiS-u? No chyba nie. No chyba nie.
W związku z powyższym Wiesz co? PiS podpisał pewne umowy, a Platforma te umowy realizuje w chwili obecnej również. Dlaczego mówię? Już ci dajdę do słowa. Dzisiaj mamy 12 czerwca. Dzisiaj wchodzi, moi drodzy, w życie kwestia relokacji. Co więcej wam powiem, dzisiaj po internecie zaczęły krążyć pewne rzeczy, o których już jest mowa i była mowa dużo wcześniej. Patrzcie, że jak pseudopandemia się kończyła, to jaki był ruch Morawieckiego? Morawiecki powiedział, że wszystkie hotele, które są i poniosły straty, państwo bardzo chętnie odkupi. Dlaczego? Dlatego, że oni doskonale wiedzieli, że będą Ukraińcy tu zjeżdżać. Oni to doskonale wiedzieli. Oni już się do tego przygotowywali, bo potem się okazało, że wywiad polski na pół roku wcześniej już wiedział, że będzie wojna na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie gromadzi tyle wojska na granicy bez przyczyny. No ale dobrze. I chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Mogą to być plotki, ale w każdej plotce coś prawdy jest. Oczywiście. Podobno, moi drodzy, w chwili obecnej nie ma jeszcze ustawy, nie ma projektu ustawy również, ale są prowadzone badania i procesy, że mieszkańcom mającym powyżej 60 m2 mieszkania, tak? Jeżeli ktoś ma mieszkanie powyżej 60 m2, państwo będzie dokwaterowywać ciapatych. Ktoś by dzisiaj powiedział, co ty, Artur, pieprzysz? Co ty opowiadasz za głupoty? Moi drodzy, ja wam powiem jedną rzecz. Na ostatniej rozmowie Sławek powołał się, kiedy mówiliśmy o inwestowaniu w złoto, Sławek powiedział coś takiego, że ale zaraz, przecież taki numer zrobiono już w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, że zrobiono. No bardzo dobrze. A ja teraz wam odpowiem, ale zaraz. Komuna też zrobiła dokwaterowanie swego czasu. Zrobiła? Oczywiście. Zrobiła. Gdybym ja wam 10 lat To jest temu tylko kwestia powiedział, ustaw odpowiednich, tak, i prawa wprowadzenia. gdybym ja Słuchaj, wam 10 ja lat tak temu, jak gdybym ja wam 10 lat temu powiedział, że będziecie ze szmatami na ryjach biegać, to byście się w głowę popukali. Artur, ja powtórzę jeszcze raz, że teraz nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o normy społeczne, jeśli chodzi o prawa, jakkolwiek paradoksalne one są. Ja tutaj nie muszę wam też mówić, że powstają projekty, na pewno w Anglii, tutaj tych miast 15-20 minutowych, tak? Czyli te miasta 15-20 minutowe miałyby polegać na tym, że w okręgu 15-20 minut, załóżmy spacerem, mieszkańcy znajdują dokładnie wszystko, całą infrastrukturę, wszystko, co jest im potrzebne do życia. Czyli supermarkety, kina, jakieś rozrywkę, czy cokolwiek innego, urząd miasta, cokolwiek. Nie muszą wychodzić poza ten dystrykt, który po prostu, no tak to można nazwać. I po prostu takie projekty są. One są tam oczywiście, wiecie, argumentowane tym, że to będzie bardzo wygodne, oczywiście ograniczy się emisję dwutlenku węgla, dlatego że ludzie nie będą musieli używać samochodów. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że to jest tylko kwestia przegrupowania społeczeństwa, przebudowania pewnych rzeczy i wprowadzenia odpowiedniego prawa. Jeżeli to prawo zostanie wprowadzone, a widzimy, że no tą Polską to nie do końca Polacy rządzą, no to niestety możemy spodziewać się różnych dziwnych rzeczy. Naprawdę. I znów, moi drodzy, ja się powołam na naszych zachodnich sąsiadów, być może dlatego, że ja bardzo dobrze znam niemiecki, po niemiecku pracuję od wielu lat i znam tą mentalność bardzo dobrze. Moglibyście się postukać w głowę i powiedzieć, że te 15-minutowe miasta są nierealne, ale słuchajcie, szalenie wam Jak dziękuję. najbardziej realne są, Chcę wam zapewniam powiedzieć was, jedną jak rzecz. najbardziej realne. Szalenie dziękuję wam, że tak lajkowaliście i tak rozsyłaliście ten film o Katowicach i o UFO, który zachęcałem. Zachęcam, żeby jeszcze raz, jeżeli ktoś może, porozsyłał, zalajkował, być może ktoś zapomniał, będę bardzo wdzięczny, ale chciałem wam powiedzieć o kolejnym filmie, który też zostanie pokazany. Jeżeli byście sobie pojechali na przykład do Katowic, tam jest dzielnica klasy zerowej, zabytek klasy zerowej, cała dzielnica fantastyczna, bardzo piękna, gdzie czas się zatrzymał. Ta dzielnica nazywa się Nikiszowiec. Polecam, żeby go sobie wyszukać. I jakbyście przeszli się, to powiecie, kurde, ale fantastyczny projekt, nie? To Niemcy zrobili super, nie? Tylko
to tam wszystko było na miejscu, super. I ja kiedy tam poszedłem, to sobie pomyślałem, kurde, przecież to jest 15-minutowe miasto. Tak. Było wszystko. Mhm. Tam było wszystko. Tam Niemcy zrobili wszystko. Kompletnie. Wcale bym się, moi drodzy, tym jakoś tam nie zdziwił. O tym będzie też o Nikiszowcu bardzo ciekawy program. Sobie będziecie mogli zobaczyć. Ja myślę, że to jest bardzo dobre. Ja się zastanawiam tutaj, Sławek, to co ty powiedziałeś, kto tak naprawdę nami rządzi? Kto nami rządzi, że dzięki PiS-owi banderowiec od 4 lat jest honorowym obywatelem miasta Tak. Warszawy. Mhm. Bo 4 Ja, lata Artur- temu, coś wam powiem, 4 lata temu na wniosek klubu radnych PiS, oczywiście Platforma poparła ten wniosek, mer Kijowa Witalij Kliczko został honorowym obywatelem Warszawy. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w 2016 roku Witalij Kliczko podpisał rozporządzenie, które czyniło jedną z głównych ulic w Kijowie Aleją Stefana Bandery, więc Kliczko jest również liderem partii, która się nazywa UDAR. To jest taka partia, która w sposób czynny brała udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę urodzin Bandery razem z Prawym Sektorem czy ze Swobodą, takimi ugrupowaniami, które stały za próbami zakłócenia tych uroczystości w Hucie Pieniackiej. Ja bym tylko chciał powiedzieć coś takiego jeszcze, że ten wniosek, żeby było ciekawiej, chcę wam powiedzieć, wniosek, żeby mera Kijowa Kliczkowskiego zrobić honorowym obywatelem Warszawy, został złożony, moi drodzy, żeby było ciekawiej, w trakcie, w ogóle w tym okresie, kiedy wspominano tak naprawdę kwestię powstania warszawskiego, tak to powiedzmy. Przypomnę tylko, że w powstaniu warszawskim też sobie tam Ukraińcy poczynali jak tylko, zwłaszcza w Rzezi Woli, prawda? Więc tymczasem człowiek, który w czerwcu 22 roku honoruje Banderę w stolicy Ukrainy, zostaje honorowym obywatelem Warszawy. No taką tylko ciekawostkę chciałbym powiedzieć. Pytanie, kto moi drodzy, nami rządzi, no nie? Natomiast te miasta Artur, czekaj chwilę. 15-minutowe są jak Ja tu najbardziej możliwe. Są jak najbardziej możliwe. Ja tutaj muszę wytłumaczyć się jeszcze przed naszymi widzami, bo ja jestem naprawdę bardzo wzburzony dzisiaj, dlatego tak staram się niewiele gadać. A jak gadam, to już gadam emocjonalnie, dlatego wiesz co, ty sobie mów. Bo ja powiem szczerze, że dla mnie to jest niepojęte. Ja zaczynam, wiesz, nie wiem, za tydzień będzie lepiej. No, Będę miał lepszy humor, dlatego że mówię ci, że wiesz, po tym tygodniu teraz, to co się dzieje teraz, to dla mnie to jest, ja nie wiem, to jest jeszcze gorzej niż powtórka z tego COVID-a durnego. no, Naprawdę. Bo to, jeżeli ten, kto stara się łączyć te kropki i stara się rozpatrywać to z różnych, wiesz, punktów widzenia, wiesz, nie, i różne aspekty, no to za ciekawie naprawdę nie wygląda, nie? Szczególnie jeżeli w 29, tak jak powiedziałeś, wiesz, jeżeli ma się zamknąć granice, no to ciekawe granice i gdzie. I te granice będą, wiesz, Pomorze Zachodnie wróci do Niemiec, tak, i granice zostaną nowe, wyznaczone gdzieś tam, tak jak było przed II wojną światową, czy co. Nie wiem, naprawdę, no dla mnie to jest, wiesz, niepojęte, nie? I jeśli chodzi o to, co ty mówiłeś, bo tutaj wiesz, o tę Rwandę, to tak, jak najbardziej tam Niemcy też mieli swoje kolonie tam w Tanzanii. Ja pamiętam, że do Tanzanii tak naprawdę to oni tam już przestali jeździć Kenia-Tanzania ze względu na to, że tam stało się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Zresztą ty też chyba o tym wiesz, dlatego że ty masz tam kobietę z RPA, także wiadomo, że no, tą afrykańską kulturę też jest ci w jakiś sposób bliska, prawda? Jednakże, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, to ja tylko chciałbym naprawdę, i to tak jak Artur mówi, też znać waszą opinię, bo ja, wiesz co, ja czuję tak, jakbym się cofnął, wiesz co, do ławy szkolnej i nagle okazuje się, wiem, że nic nie wiem. Ja normalnie, wiesz co, zgłupiałem, naprawdę, dlatego, że wiesz, jak patrzę, co to się dzieje teraz, ja myślałem, że to się odbędzie w taki sposób. Nawrocki odbierze ten Order Orła Białego, będzie jakiś tam skandal międzynarodowy
No i po prostu powoli Polska zacznie wyplątywać się z tych durnych umów, które jeszcze Tusk podpisał chyba 2-3 lata temu, w trzecim albo czwartym roku. Pamiętam o tej pomocy dla Ukrainy, gdzie Polska ma przeznaczyć tam jakieś środki, i to wcale nie małe, tak, ileś PKB na pomoc Ukrainie i Polska może się z tego wycofać, ale z za uprzednim wypowiedzeniem, które chyba wynosi około 6 miesięcy, czy coś takiego, nie? I w każdym razie pamiętam, wiecie co, nie szukałem teraz tego, dlatego że teraz mi przyszło to na myśl, nie? Ale ja myślałem, że oni zaczną się wyplątywać z tego, nie? A jeżeli do czegoś takiego nie dochodzi, no to ja muszę powiedzieć szczerze, że ja teraz doskonale rozumiem Nawrockiego i rząd polski, dlaczego my tak bardzo podczepiamy się pod USA. Dlatego, że to jest dla nas jedyny ratunek, bo my sami tak naprawdę z tego wynika nie będziemy w stanie nic My nie zrobić. jesteśmy w stanie, jedyną możliwością jest w mojej ocenie polexit, a my nie będziemy w stanie wyjść. Tak. Ja kiedyś dokładnie. słyszałem I taką wiesz, ciekawą opinię, To że... jest, czekaj Arturze, tylko dokończę, wiesz co? I dlatego ja teraz zaczynam rozumować, następną kropkę zaczynam łączyć i dlatego po prostu my tak rozpaczliwie zabiegamy o te dobre relacje z USA, dlatego że my sami nic nie będziemy w stanie zrobić. I co jest jeszcze najważniejsze? My mamy najlepszą armię w Europie, ale na papierze. To się nie liczy. Papier będzie walczył. No wiesz, o co chodzi, nie? Oddaję ci głos. Poza tym, bardzo. znaczy ja w te brednie nie wierzę, bo jak ja słyszę, że Polska kupuje sprzęt, a za chwilę masz sytuację, ja się pytam, ile z tego sprzętu zostanie oddane Ukrainie. Na przykład teraz wybuchł wielki skandal w Kielcach, że mieli tam ileś autobusów przekazać do Winnicy. Tak, Niby kilkanaście, Winnica tak. powiedziała, że nie chce, bo są takie dyskusje o banderze, więc oni nie chcą, ale debile z Kielc już chyba 200 000 złotych zebrali, żeby Ukraińcom pomóc. Jak pokazali te autobusy, to te autobusy były nówki, praktycznie nieśmigane. To jest tak, że oni kupili i to oddają. To już Polska kupiła w gorszym stanie tramwaje z Niemiec dla Poznania, niż żeby oddać te rzeczy. Ale zobacz, ty powiedziałeś, że my się podczepiamy pod Stany Zjednoczone. Ja słyszałem kiedyś taką plotkę, znowu mówię, może coś z tego być, nie wiem, nie mówię, że tak jest na pewno, ale że były dyskusje, że Trump miał ochotę po prostu Polskę wyrwać z Unii Europejskiej. Ja jestem, powiem wam szczerze, pewny, że najpierw musi upaść NATO, a jak NATO upadnie, to upadnie automatycznie Unia Europejska. Bo tak naprawdę chyba z całej Unii Europejskiej to jedno państwo nie jest w NATO. Chodzi mi o Austrię. Austria jest w Unii Europejskiej, ale nie jest w NATO, nie jest członkiem NATO. Natomiast wiecie, jak upadnie NATO, to zaraz potem upadnie Unia Europejska i to jest pewnik. To jest pewnik. Więc ja słyszałem takie przynajmniej plotki na zasadzie, że Stany Zjednoczone miały na celu dozbrajanie Polski i przede wszystkim wyrwanie Polski z tej całej Unii Europejskiej. No nie? Dlatego teraz też zaczęła się słyszałem o tym. taka ostra batalia nękania Brauna. Natomiast wiecie, zobaczcie, że za rok są wybory. Za rok są wybory i zobaczycie, że już w tej chwili wszyscy po kolei zaczynają mówić głosem Brauna, bo wiedzą, że chcą odebrać Braunowi społeczeństwo. Głupki się na to złapią i pójdą, bo PiS będzie gadał to samo. Gdzie był PiS, kiedy pomnik w Domostawie stawiali? Nigdzie nie było go. A teraz się nagle obudzili. Ja tylko z utęsknieniem, powiem wam szczerze, czekam z utęsknieniem, aż Donald Tusk zacznie mówić głosem Brauna. Ja na pewno się doczekam tego, bo jak będą wybory w 27, to wam gwarantuję, że będzie. Będzie gadał, że będzie się powoływał. Kiełbasa wyborcza, oczywiście. Oczywiście. Pewnie, że tak. Prawdopodobnie tak będzie. Słuchaj, Artur, ja tylko, wiesz co, ja nawet nie wiem, czy coś dodać, czy nie. Dlatego, że jeśli chodzi o, wiesz, z doktorem Grzegorzem Braunem jest sytuacja taka, że jeżeli ludzie będą na niego głosowali, to przylepią nam etykietkę na arenie międzynarodowej, że jesteśmy państwem nacjonalistycznym, co będzie tak naprawdę oliwą do ognia, jeśli chodzi o te ustawy antysemickie. Trzeba z tym zrobić porządek, ktoś będzie bił pięścią w stół, tak? I niestety trzeba z Polską zrobić porządek. Nie, no tak? oczywiście, przede wszystkim trzeba odebrać safe, pieniądze z safe. Tak, no teraz to tak, to jest po pierwsze, nie? No. W każdym razie, i to jest pierwsza sprawa, że jeżeli dojdzie do czegoś takiego, nie? Jeżeli ludzie pójdą za tą narracją, którą wysuwa nam na przykład Tusk,
to niestety Polski nie będzie. Nie? Dlatego, że Polska będzie na papierze, tak samo jak i armia polska, wspaniała i prześwietna będzie na papierze, ale tak naprawdę to, co będzie za kulisami się działo, to będzie coś całkiem innego. Polacy będą pracowali, nie będą wiedzieli nawet na co pracują. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ostatnio czytałem fajny artykuł odnośnie tego, że emerytury być może będą musiały być obniżone. No proszę bardzo, nie? Bo ludzie są za bogaci, nie? Tak jak to się mówi, nie? Że sytuacja w Polsce, taka kiepska sytuacja w Polsce jest przez hulaszczy tryb życia, tak, emerytów i rencistów. No co to za bzdura? Nie, to oczywiście kawał jest, to jest oczywiście żart. No ale wiecie, jeżeli jeszcze emerytury będą obniżane, dlatego że państwo nie wyrabia z wypłacaniem, na co te pieniądze szły przez te wszystkie dziesiątki lat. No to jest naprawdę niepojęte. Nie mówiąc już tutaj o innych rzeczach. No, ale przecież o to chodziło ze Srowidem. Przecież ci ludzie za długo żyją. No przecież szczytem bezczelności jest, że do emeryta przychodzi list, żeby on udowodnił, że on jeszcze żyje przypadkiem, nie? I on ma się zgłaszać do ZUS-u i powiedzieć, że no jednak on żyje, nie? Po prostu. No to... Ale wiesz co, Artur, ty tak wiesz, pół żartem, pół serio, ale ja pamiętam w czasie COVID-a, czytałem takie teorie, że w USA to miało za zadanie, to był zamach tak naprawdę na te środki odłożone przez Amerykanów, które miały być na emerytury, ten fundusz cały emerytalny, bo on jest tam przepotężny, tak samo jak i na zachodzie, w Anglii tak samo to jest. Każdy musi odkładać. Od 2000, zdaje się, 16 czy 15 roku już nie było wyjścia, tylko każdy musi odkładać na ten fundusz emerytalny, dlatego że państwo nie wyrabia, nie? I tam te state pension jest jakieś tam, nie? No a oprócz tego, rozumiesz, to masz dodatek jeszcze z tego, co tam masz z tej prywatnej swojej emerytury, nie? No to. I ja słyszałem coś takiego, także wiesz, to o czym ty mówisz, to tak pół żartem, pół serio, ale to jest jak najbardziej prawdopodobne. Ja pamiętam również, że i w Japonii w czasie kryzysu 2008-2009 rok jakoś, ja pamiętam tam też ich ten minister chciał właśnie, wyciągał łapy bynajmniej po właśnie ten fundusz emerytalny, po to, żeby ratować państwo, no i bardzo szybko mu te łapy przetrącono, nie? I ja wiem, że on chyba wtedy podał się do dymisji, nie? W każdym razie to jest jak najbardziej prawdopodobne to, o czym ty mówisz, wiesz? No, ale muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja teraz na razie obserwuję i ja muszę tak naprawdę ochłonąć z tego tygodnia to, co się dzieje, bo dla mnie to jest naprawdę niepojęte. Ja nie myślałem, że sytuacja jest tak zła, jak jest. Nie, no to ja wam powiem jeszcze inaczej. Sławek, ja ci powiem jeszcze inaczej. Jak siedziałeś sobie, bo mówię, że trzeba by wrócić do ław szkolnych, prawda? No i siedziałeś sobie w ławie szkolnej i słuchałeś o rozbiorach Polski i mogłeś sobie pukać się w głowę i powiedzieć, kuźwa, jak to do tego doszło? No jacy ci Polacy głupi byli. Jak miałeś problemy ze zrozumieniem tego, to proszę, spójrz na dzisiejszą scenę polityczną. Właśnie tak to się wtedy działo, bo tak jak mówię, historia lubi... Wyjrzyj przez okno i będziesz miał to live, nie? Tak, będziesz miał to live. Jak mogło dojść do rozbiorów Polski? Właśnie w ten sam sposób, w jaki w tej chwili dochodzi. Chcę, żebyście po prostu, moi drodzy, wiedzieli. No ja ciekaw jestem, w zasadzie ciekawi jesteśmy waszych komentarzy na ten temat. Co wy na ten temat sądzicie? Zamieszczajcie te komentarze. Ja jeszcze zachęcam raz jeszcze, tak jak mówię, ja tutaj na samym początku przy opisie link do tego projektu o Katowicach zamieściłem. No i moi drodzy, będę wdzięczny, żebyście zalajkowali, skomentowali ten link, ten projekt katowicki, jak i również rozesłali znajomym. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, będę za tą pomoc w promocji bardzo wdzięczny, dlatego że tak jak mówię, to również jest taki projekt robiony też związany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków. No i będą ciekawe kontynuacje tego projektu. Też także, jeśli ten projekt dobrze osiągnięcia będzie miał, to będziemy robili dalej pewne osiągnięcia. Ciekawi jesteśmy waszych opinii. Ja ogólnie, Sławek, bardzo dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Muszę zawsze powiedzieć, że te nasze spotkania i te nasze plotuchy to jest taka uczta intelektualna dla mnie. Czasami być może my mówimy, że przesadzamy albo coś, ale potem jakoś dziwnym trafem, ja bym bardzo chciał, żebyśmy przesadzali. Natomiast dziwnym trafem potem się okazuje często, że to, co my przewidujemy, to tak naprawdę się gdzieś tam wydarza.
i to jest najbardziej w tym Właśnie. wszystkim, moi drodzy, przerażające, no nie? Dokładnie to jest to słowo, przerażające, dlatego że wiecie, tak jak powiedziałeś tutaj na zakończenie, jeszcze powiem, wystarczy umysł syntetyczno-analityczny, żeby po prostu rozkminić pewne rzeczy. I nie trzeba chodzić do żadnych wróżek, nie trzeba sobie tarotów żadnych stawiać, tylko po prostu wystarczy po prostu popatrzeć, co się dzieje w polityce. Pieniądze, to jest najważniejsze, to, co rządzi światem. Jeżeli za tym podążamy, będziemy wiedzieli, o co chodzi. Także No, zgadza się, zgadza Wiecie. się. Dzięki ogromne raz jeszcze za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy. ja też dziękuję Ci, Arturze, i dziękuję naszym widzom. Ja naprawdę też bardzo lubię te nasze rozmowy, także będziemy kontynuowali. Jasne, Fajnie. a ja cieszę się, że tyle z nami wytrzymaliście. Wrzucajcie w komentarzu, Tak. co wy na ten temat myślicie, dlaczego ten order nie został odebrany, jakie są zakulisowe sprawy. Ciekawi Tak. jesteśmy waszych opinii. Trzymajcie się i do następnego razu, moi drodzy. Trzymajcie się. Następnym razem już będę miał lepszy humor. A ja się cieszę, że chyba się wszystko nagrało. Tak mi się wydaje. Zaraz jeszcze sprawdzę.